Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 2600. Telefon jest bardzo prosty. Nie posiada jakichś tam ciekawych funkcji, tylko głównie do dzwonienia i pisania SMS-ów. Na bocznej ściance widzimy otwory na naszą smycz. Na drugiej ściance bocznej widzimy drugie otwory na smycz. Także można zapiąć z jednej i z drugiej strony smycz, z której strony nam jest wygodniej. I widzimy obok też otworów na smycz, też otwór na główny głośnik. Na samym dole znajduje się port ładowania i port na słuchawki, ale nie 3,5 jack, tylko 2,5 i obok 2,5 jacka, no nie jacka, tylko 2,5 widzimy mini otwór na mikrofon. Na tylnej ściance widzimy tylko logo marki Nokia. Teraz sobie ściągniemy obudowę i zobaczymy oryginalną baterię w tym telefonie. Telefon obsługuje baterię BL5C. Jest to bateria oryginalna w tym telefonie. Taka bateria naprawdę długo wytrzymuje w tym telefonie, bo telefon nie posiada wypasionej funkcji. Tu widzimy na nalepce e-mail, że jest to Nokia model 2600. Nie mylić się z Nokią 2600 Classic, bo to jest całkiem inna Nokia. I telefon został produkowany na Węgrzech. Jak dobrze wiemy, Nokia również produkowała telefony w Chinach, w Rumunii, w Finlandii i w Niemczech. Tu na samym dole widzimy jeszcze e-mail tego telefonu. Teraz sobie telefon uruchomimy i sprawdzimy jego podstawowe funkcje, jego dzwonki, jak telefon sobie radzi z głosem. Wchodzimy w menu. Menu jest bardzo ubogie, bardzo proste. Tu na samym dole mamy dodatki. Zobaczymy sobie dodatki: kalkulator, konwerter, arkusz kalkulacyjny, kalendarz, minutnik, stoper, kompozytor. Później mamy tutaj budzik, ustawienia. Sprawdzimy sobie ustawienia. Tu są dźwięków, wyświetlacza, profile, czasu połączeń, telefonu, kosztów, zabezpieczeń nawigacji i ustawienia oczywiście fabryczne. My sobie przejdziemy do samej góry, ustawienia dźwięków i sprawdzimy oryginalne dźwięki, jakie zostały grane przez producenta. Jak słyszeliśmy, telefon posiada dużo dźwięku do wyboru. Możemy sobie wybierać, jakie tam chcemy. Teraz wychodzimy z wszystkich ustawień i zobaczymy sobie oryginalne gry, jakie zostały grane przez producenta. Tu oczywiście słynna gra Bącle, nasza słynna piłeczka. Zobaczymy sobie
naszą piłeczkę. O. Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam tą grę w tym telefonie, jak się ciupało. Bardzo fajna była w tym czasie, jeśli chodzi o tą gierkę. Wychodzimy sobie z naszej gry. I jeszcze, oczywiście szukam jeszcze węża, ale węża w tym akurat nie widzę. Być może był, ale to się usunął. Tu jeszcze widzimy oczywiście budzik, przypomnienia, spis połączeń, kontakty i wiadomości. Zobaczymy sobie jeszcze kod serwisowy i w którym roku telefon został wyprodukowany. Gwiazdka, kratka, 4.0, kratka. I jeszcze raz sprawdzimy. Gwiazdka, kratka, 4.0, kratka. I widzimy, że telefon został wyprodukowany w 2004 roku, w listopadzie, 15 listopada. I tu mamy oczywiście model tego telefonu, wersję softu. I jeśli chcemy w tym telefonie sprawdzić sobie e-mail, czy jest zgodny z nalepką e-mail pod spodem pod baterią, dajemy gwiazdka, kratka, 06, kratka. I tu mamy nasz e-mail. Teraz sobie przejdziemy do demontażu tego telefonu. Jest on bardzo prosty, więc myślę, że nam długo to nie zajmie. Ściągamy tę klapkę, ściągamy baterię, ściągamy również kartę SIM. I teraz zdejmujemy naszą przednią obudowę takim płaskim narzędziem bądź innym płaskim narzędziem plastikowym. Podwadzamy od samego dołu. Do samej góry z jednej strony. Następnie z drugiej strony. I teraz widzimy, mamy do odkręcenia 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. Są to śrubki gwiazdkowe. Odkręcamy je wszystkie. I zostały nam jeszcze dwie śrubki. Wyciągamy je. I następnie wyciągamy całe te podzespoły z płytą główną z naszego korpusu. Jest to bardzo proste, bo to praktycznie samo wyskakuje. I tu widzimy, w korpusie mamy wszystko wymienne. Możemy wymienić sobie głośnik wraz z zasięgiem. Tu kostkę połączoną ładowania wraz z kostką słuchawek i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie pod tym filmem. Cześć!